Szliśmy ulicą, gdzie raptem pojawił się piękny budynek. Skończyliśmy robić zdjęcia, poszliśmy za 2 minuty dosłownie, podjechał samochód wyładowany żołnierzami z karabinami długimi. No to nas tylko na tą pakę wrzucili, wywieźli nas na jakiś posterunek, zostaliśmy aresztowani na ileś tam. A tylko dlatego, że nie znaliśmy jednej zasady, którą wszyscy lokalesi wiedzieli, że w Pałacu Prezydenta się nie fotografuje. Witam w studio Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. To jest program Dobre Pytanie, a dzisiejszym dobrym pytaniem będzie, jak podróżować dobrze i bezpiecznie. A odpowiadał będzie na to pytanie Marcin Świtoniak, wykładowca, podróżnik. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. 3 razy byłeś w Arktyce. To jest dosyć ekstremalne miejsce. Moim celem było sprawdzenie, dlatego właśnie byłem tam przez 3 lata z rzędu, sprawdzenie, jak zmienia się aktywność biologiczna gleb, ponieważ ogrzewanie temperatury powoduje, że ta aktywność się zwiększa. Pewna zmiana jednego elementu, w tym wypadku podniesienie temperatury, zmienia aktywność całego ekosystemu. I to może pójść w różnych kierunkach. I ja się właśnie zajmowałem tym, żeby taką małą cegiełkę dołożyć tej wiedzy, żeby się dowiedzieć, o ile więcej gleby będą w stanie wydzielić tego dwutlenku węgla. Ty jesteś z zawodu, z wykształcenia gleboznawcą, zajmujesz się glebą, więc spokojnie mógłbyś tą glebę badać gdzieś tu. A jednak podróżujesz, czyli musisz to lubić, kochać. Chodzi o to, że rutyna potrafi zabić całkowicie jakieś twórcze myślenie. Każda podróż wybija nas z normalnego takiego szlaku, którym sobie podążamy, zmienia go, modyfikuje i to jest bardzo, bardzo ważne, nie tylko w życiu zawodowym, takim jak moje, które ciągle wymaga ode mnie, żebym ciągle robił coś nowego, spojrzał na coś z innej perspektywy, ale też w życiu osobistym. Czy ty jesteś w stanie policzyć w ogóle, w ilu krajach byłeś? Nie jestem w stanie. Wiem, że byłem na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. A wśród tych kilkudziesięciu krajów, kilkudziesięciu podróży, na pewno są takie, które były, nie wiem, najtrudniejsze albo najpiękniejsze, takie, które zapamiętasz na zawsze. Które to były? Spitsbergen to było jedno z pierwszych takich najsilniejszych moich dalekich doznań, można powiedzieć. Można sobie wyobrazić 4 facetów przez 2,5 miesiąca zdanych tylko na siebie. Jak chcą się skontaktować z rodziną, ze znajomymi, to trzeba iść kilka kilometrów na lodowiec, gdzie jest zasięg telefoniczny. I ta izolacja była równie ciężka. Taka po prostu psychiczna izolacja. Zdanie tylko na siebie w kółko, na swoje frustracje, swoje fobie. I to był jeden z najcięższych wyjazdów. Pytałem cię o twoją pasję i o podróżowanie, bo zastanawiam się, czy ty zostałeś naukowcem po to, żeby podróżować, czy podróżujesz po to, żeby uprawiać swoją dziedzinę nauki? To są takie 2 elementy, które bardzo mocno się ze sobą przeplatają. Zaczęło się wszystko już gdzieś w podstawówce, kiedy właśnie zaczęły się jakieś moje pierwsze podróże, pierwsze góry, pierwsze jakieś takie miejsca, które powodowały takie wielkie wow gdzieś w głowie. Potem w trakcie szkoły średniej tylko to rozwijałem i już wtedy zdefiniowałem, na jakie studia chcę iść. To dzięki właśnie temu gdzieś na tych studiach mogłem zostać zauważony przez osoby, które potem mogły mi zaoferować zostanie w pracy, więc gdybym w ten sposób sobie połączył te kropki, to bym powiedział, że to podróże spowodowały, że mogłem zająć się tą sferą naukową. A potem już w trakcie pracy, no to już jest taki wielki akcelerator, te podróże. Jak ty się przygotowujesz do podróży, żeby to była udana dla ciebie podróż? Najpierw robię sobie taką, można powiedzieć, checklistę i na niej sobie zaznaczam takie miejsca, które można powiedzieć, że muszę zobaczyć, że są dla mnie bardzo ważne, po to, że później ten plan szczegółowy był taki, żebym mógł żeby ich nie pominąć w jakiś sposób, żeby inne rzeczy podporządkować pod to. Ale podróżujesz z takim ścisłym planem? Czy raczej zostawiasz sobie na zasadzie, nie wiem, co dzisiaj będę robił, jak wstanę, to co się stanie, to moje? Jest ogólny plan. On często potem się bardzo mocno zmienia w trakcie, bo nie wiem, bo jakieś miejsce nam się spodoba, bo gdzieś już czujemy zmęczenie, trzeba zrobić większy stop w jakimś miejscu, powiedzmy 2-3 dni dłużej gdzieś pobyć, bo się okazuje, że technicznie czegoś jednak nie jesteśmy w stanie zrealizować i takie stricte trzymanie się planu byłoby dla mnie bardzo męczące. Czy planując podróż
Ty zwracasz w ogóle uwagę na kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, dostępności na przykład do lekarza? Tak, to jest w ogóle jedna z podstawowych kwestii i akurat do tego trzeba się przygotować wcześniej. Wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić przed wyjazdem. Od stron ministerialnych, gdzie mamy już pierwsze jakieś wytyczne, na przykład czy trzeba być na coś zaszczepionym. No to jest kwestia, którą trzeba planować często na wiele miesięcy przed. Tak samo, trzeba najpierw sprawdzić jakaś sytuacja polityczna, ekonomiczna danego kraju. Bardzo ważne są potem jeszcze, jak już jesteśmy gdzieś na miejscu, rozmowy z ludźmi, rozmowy z osobami, które tam w danym miejscu mieszkają. One nam mogą podpowiedzieć, co można, czego nie można, co jest dozwolone. Ja sam miałem taką historię, to było w Nigrze, w stolicy. Szliśmy po prostu, nas tam było 3. Szliśmy ulicą, gdzie raptem pojawił się piękny, jak na tamte standardy, budynek. Skończyliśmy robić zdjęcia, poszliśmy za 2 minuty dosłownie, podjechał samochód wyładowany żołnierzami z karabinami długimi. Wszyscy mówili tylko w języku francuskim, który akurat dla nas był obcy, no bo Niger kiedyś był kolonią francuską, więc nawet nie mogliśmy się dogadać, o co chodzi, a tylko dlatego, że nie znaliśmy jednej zasady, którą wszyscy lokalesi wiedzieli, że pałacu prezydenta się nie fotografuje. Nie mogliśmy się porozumieć z tymi żołnierzami, którzy nas aresztowali, ale pomimo, że nikt z nich nie mówił w języku angielskim, oni nas zawieźli na posterunek, gdzie znalazła się osoba, która ten język miała na takim poziomie komunikatywnym. I właściwie nawet w takiej sytuacji, w takim kraju zawsze znajdzie się ktoś, kto właśnie językiem angielskim włada na tyle dobrze, żeby te nasze problemy tutaj zażegnać. Nie wiem, jak twoja droga z Torunia do Warszawy, bo widzę, że przyjechałeś z czekanem. Jak się pakujesz? To znaczy pakowanie się to jest chyba jeden z istotniejszych elementów przygotowania w ogóle podróży. Konkretna lista wszystkich rzeczy, przemyślana, wcześniej gdzieś układana z wyprawy na wyprawę tak naprawdę, bo gdy na jakiejś wyprawie mi czegoś zabraknie, to się do tej listy potem dokłada ten element. Słuchając ciebie, zupełnie burzy się mój obraz takich romantycznych podróży, które zawsze są spontaniczne. To znaczy wszystko musi być idealnie przygotowane, sprawdzone. Na każdą rzecz masz jakąś listę, którą z podróży na podróż wydłużasz i weryfikujesz. Gdzie jest granica? To znaczy to wszystko musi być tak mocno zaplanowane? Tam nie ma w ogóle miejsca na spontaniczność? Jak podróż jest do miejsca, które jest bardziej cywilizowane, to można sobie pozwolić na taką spontaniczność. Natomiast jak to jest takie miejsce, gdzie jesteśmy zdani tylko na siebie i nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie od tego będzie zależało, no to tutaj już raczej bym odradzał tego typu podejścia. A jak wybierasz środki lokomocji? Samolot, pociąg, autobus, autostop? Tutaj to jest też oczywiście taki element, który zależy od podróży, bo nie do każdej podróży każdy środek lokomocji można wybrać. Czasami musi to być samochód, czasami musi to być nawet często gdzieś dalej samolot. Nie wiem, czy wiesz, że ten rok jest rokiem podróżowania koleją. Ty lubisz podróżować pociągami? Tak, no pociąg jest w ogóle takim środkiem lokomocji, który chyba najbardziej mi się z taką podróżą klasyczną kojarzy. Kluczem Erasmusa, samym sercem Erasmusa jest podróż. Czy tobie się wydaje, że Erasmus to jest bardziej nauka, a przy okazji podróż? Czy właśnie treścią tego wyjazdu jest podróż, a przy okazji nauka? Zaletą tego Erasmusa, szczególnie teraz, kiedy mamy taką pokusę, że znamy takie zdalne techniki nauczania, czyli że można być tutaj, a się uczyć od kogoś, kto jest daleko od nas, albo współpracować z kimś, kto jest daleko, to będzie jeszcze ważniejsze właśnie będzie to zanurzenie w innym środowisku, w innej kulturze i to nie tylko chodzi mi o taką kulturę na zasadzie, że jak z Polski się pojedzie do Hiszpanii, to poznamy kulturę hiszpańską, ale też kulturę nauczania, kulturę bycia na uczelni. A często tak, że ludzi nie z Hiszpanii, ale z innych stron świata, którzy też przyjechali do Hiszpanii po to, żeby studiować. W ramach właśnie tych projektów, które mamy z fundacji tutaj, z Erasmus+, my stworzyliśmy już kilkanaście lat temu pierwsze takie międzynarodowe obozy gleboznawcze. Chodziło o to, żeby zmieszać ludzi z różnych środowisk i wpuścić ich do wspólnego zadania. Dla nich to było na początku takie, oni się nawet trochę tego bali, nie chcieli rozmawiać ze sobą, a po tych warsztatach przestali się bać siebie przede wszystkim. A może samych siebie przestali się bać w pewnym sensie. Swoich słabości. Dokładnie. Każdy z nas się najbardziej boi tego, w czym sam nie domaga. Uwierzyli w to, że naprawdę dużo potrafią. Mamy tak naprawdę do dyspozycji, tak jak nasi studenci, w tej chwili mówię o studentach z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z mojego wydziału,
Wszystkie uniwersytety europejskie, no mamy podpisanych tych umów kilkadziesiąt. Będę mówił z mojej branży. Ktoś się interesuje geoinformacją, czyli tam zastosowaniem, nie wiem, dronów w robieniu nowoczesnych map i tak dalej. Jedzie do środka, który jest lepiej rozwinięty gdzieś tam, w jakimś innym kraju. Tam współpracuje już, no bo musi, z ludźmi, z wykładowcami, którzy tego uczą. Jeżeli pozna się od dobrej strony, może się nawet okazać, że dostanie propozycję zostania tam na studia doktoranckie, może jakiejś pracy i tak dalej, i tak dalej. To może być świetna trampolina do całej kariery życiowej tak naprawdę. Słucham Cię, Marcinie, i w ogóle nie dziwię się, że że zdobyłeś nagrodę EduInspiratora, osoby, która inspiruje. Ta nagroda jest takim trochę chyba zwieńczeniem, ukoronowaniem bardzo ważnego aspektu całej mojej pracy wieloletniej, właściwie od samego początku mojej pracy na uczelni. Uczelnie generalnie skierowane są na pracę naukową. I to jest oczywiście bardzo słuszne założenie, po to między innymi są. Ale troszeczkę wydaje mi się, że idziemy w takim złym kierunku, że zaniedbujemy jakość tej pracy dydaktycznej. To znaczy, to jest przez pracowników często traktowane jako, chyba nie będę się bał użyć tego sformułowania, takie zło konieczne, że to trzeba odbębnić, a za pracę naukową otrzymuje się dodatkowe, często jakieś uposażenia, dodatkowe możliwości. Ten program, mówię teraz o całym tym programie EduInspiratorów, ma docenić osoby, które pomimo tego ciśnienia na tą część naukową nie zaniedbują, a wręcz rozwijają te aspekty dydaktyczne. A dzięki właśnie programowi mogłem to zrealizować w skali już takiej nie lokalnej, nie krajowej, tylko międzynarodowej, w oparciu o te wszystkie elementy gdzieś, które tutaj wcześniej się przewijały. No i wyszło. I jestem strasznie teraz szczęśliwym nauczycielem akademickim. I bardzo Ci tego gratuluję. Gdybyś miał podsumować, jak bezpiecznie, dobrze, efektywnie podróżować? Na pewno najpierw takie merytoryczne przygotowanie. Takie po prostu, żeby dobrze wybrać sobie cel, który spełni nasze jakieś oczekiwania. Druga rzecz to jest takie przygotowanie właśnie od tej strony zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Bo to, jeżeli tutaj nam się coś nie powiedzie, to cała reszta tej naszej wyprawy praktycznie, nawet jeżeli tam będą fajne jakieś inne rzeczy, zejdzie na drugi plan. Trzecia rzecz, to co z mojego punktu widzenia jest w tej chwili bardzo istotne, dobór to z kim jedziemy. To jest bardzo ważne. W przypadku tych służbowych wyjazdów mniejszy mamy na to wpływ, natomiast ogromną radość sprawia mi nie tylko obserwowanie tego, co mnie otacza w trakcie podróży, ale też siebie i moich współtowarzyszy podróży, jak my reagujemy, w jakie interakcje wchodzimy. Czyli dobór towarzystwa, po prostu, tak w skrócie. No i czy można tym osobom ufać? Zdecydowanie. Że jak pojawią się trudności, które zawsze mogą się pojawić, czy będziemy mogli na nich liczyć? Przez to, że żyjemy szybko i chcemy chcemy dużo naraz, to takie bardzo popularne jest skrzykiwanie się w internecie z obcymi ludźmi, że mamy jakiś wspólny tylko cel, gdzieś na jakimś forum kogoś tam poznajemy, w cudzysłowie oczywiście, umawiamy się, że wyjeżdżamy razem i potem może się okazać, że tam na miejscu mamy bardzo niedobry z tą osobą jakieś takie współczucia, złe emocje są między nami i taki wyjazd wtedy może być, nawet jakby był super egzotyczny i ciekawy, po prostu nie wyjdzie. Nawiążę do tego, o czym powiedziałeś. Powiedziałeś, czy to musi być wszystko z góry tak zaplanowane. Nie musi, jeżeli zapewnimy sobie dostęp do informacji w trakcie wycieczki. To jest taki element, na który ja też bardzo zwracam uwagę. Czyli jadąc do jakiegoś kraju, możemy na przykład przewidzieć, że tam można kupić kartę SIM, która jest całkiem tania, która da nam dostęp cały czas do internetu, zgrać sobie na swój telefon jakieś mapy offline'owe, żeby nie być odciętym od informacji, która umożliwi nam potem precyzyjne dopieszczanie tego naszego programu albo robienie jakichś wypadów od tego planu, który sobie wcześniej przygotowaliśmy. No ale informacje musimy mieć. Jaki teraz masz plan? Gdzie teraz chcesz polecieć? Pojechać? Takim miejscem, do którego już mam zaplanowaną podróż, ale które chciałbym bardzo zobaczyć, jest Meksyk. Także za kilka miesięcy taki wyjazd właśnie, który będzie połączeniem
pracy zawodowej i trochę takiej właśnie pasji jest w najbliższym harmonogramie. Jest jako pierwszy punkt harmonogramu wyjazdowego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że tych kilka zdań, które tutaj mogłem powiedzieć, zainspiruje niektóre osoby, może spowoduje, że gdzieś tam właśnie odważą się, ruszą się z fotela i wyruszą w świat po to, żeby rozwijać swoją wiedzę, umiejętności, realizować swoje marzenia. Też na to liczę. To był program Dobre Pytanie. Śledźcie i komentujcie nasz kanał. A jeżeli macie pomysł na swój projekt, wejdźcie na stronę erasmusplus.org.pl. W 2021 roku wystartowała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Programy Erasmus Plus oraz Europejski Korpus Solidarności będą nadal realizowane do 2027 roku. Celem programu Erasmus Plus jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w ciągłym podnoszeniu ich kompetencji. Imponująca jest kwota przeznaczona na finansowanie działań programu Erasmus Plus – ponad 26 miliardów euro. Europejski Korpus Solidarności to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach takich jak pomoc pokrzywdzonym, działania na rzecz zdrowia i środowiska oraz pomoc humanitarna. Nowy program dysponuje budżetem ponad 1 miliarda euro. Twój pomysł na zmianę jest cenny. Twój głos w dyskusji o przyszłości Europy jest ważny. Dołącz już dziś.